Cześć Wam! Często na moim kanale powtarzam, że dzięki moim kulinarnym podróżom poznaję naprawdę ciekawych ludzi. I dzisiaj taką osobę w tym lokalu na pewno poznamy. Witajcie moi drodzy widzowie ceniący sobie content bez patologii, dram i polityki. Content, w którym ja na starość postanowiłem pokazywać Wam i zwiedzać lokale, które serwują polskie lub z polskim twistem jedzenie. W dzisiejszą podróż po, mam nadzieję, pyszne jedzenie wybieramy się do miasta o nazwie Banbury. Obserwuję ich na Facebooku już od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę od niedawna zacząłem robić głębszy research. I to, co znalazłem, jest niesamowite. A o co chodzi, już tłumaczę. W ogóle, gdzie my się wybieramy? Wybieramy się do Banbury, do lokalu o nazwie Visit and Taste. I ich Facebook, od razu mówię, świetnie, że podają tam, pokazują dania swoje, nie żadne AI, ale o tym więcej powiem w podsumowaniu, na które już teraz Was zapraszam. Mają Facebooka, wszystkie linki zamieszczę w przypiętym komentarzu i w opisie filmu, ale mają też świetnie wyglądającą stronę internetową. No i na tej stronie internetowej jest taka zakładka About Us, czyli o nas. I to, co tam zobaczyłem, przeczytałem, to jest niesamowite. Bo Katarzyna, a zakładam Katarzyna jest tam Big Bossem, mieszkała 20 lat. Jesteście gotowi? W Los Angeles. Kolejna sprawa jest taka, że Katarzyna tam nie tylko mieszkała, ona reprezentowała godnie nasz kraj, posiadając restaurację Polka. I ta owa restauracja Polka była w prasie, była w telewizji. W ogóle taka ciekawostka, że ja kiedyś oglądałem takiego pana i ten pan był właśnie z panią Katarzyną. Na ich stronie internetowej możecie zobaczyć ten tutaj epizod i powiem Wam, że to jest niesamowite. Bo pani, mam nadzieję za chwilę, koleżanka Katarzyna zamieniła Los Angeles na Banbury. To jest jedno na pewno z pierwszych pytań, jakie zadam Katarzynie. Ale zanim je zadam i wiele innych pytań, muszę się tam wybrać. Kącik.pl bawi, Ania uczy, ja jadę, a Wy słuchacie naszej ekspertki, która powie nam coś ciekawego na temat Banbury. Aniu, the floor is yours. Banbury to klimatyczne miasteczko w hrabstwie Oxfordshire, położone około godziny drogi pociągiem od Londynu i niedaleko Oxfordu. Choć nie jest duże, ma bogatą historię i charakterystyczny, typowo angielski urok. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta jest Banbury Cross oraz pomnik Fine Lady na białym koniu, nawiązujący do znanej angielskiej rymowanki Ride a cock horse to Banbury Cross. W XVII wieku Banbury było silnym ośrodkiem purytanizmu, a później rozwinęło się jako miasto handlowe i przemysłowe. Zasłynęło m.in. z tradycyjnych Banbury Cakes, małych, korzennych ciastek z porzeczkami, które do dziś są lokalną specjalnością. Przez miasto przebiega Oxford Canal, wzdłuż którego można spacerować, podziwiać wąskie łodzie i cieszyć się spokojną atmosferą. Dziś Banbury łączy historię z nowoczesnością. Oferuje wygodne połączenia kolejowe, centra handlowe i tereny zielone, zachowując przy tym kameralny, przyjazny klimat typowy dla angielskich miasteczek. Witajcie w słonecznym Banbury. Siemano, jesteśmy już na miejscu, miska mi się cieszy, bo jest słonecznie. I tak niby miało być, ale wiecie, w tych prognozach pogody nigdy nie wiadomo. Jestem tutaj na parkingu, to jest The Bolton Road parking i jest on ogólnie spory, ale jest tutaj naprawdę dużo samochodów. Na szczęście mam dobry spocik. Mniej więcej wiem, co zjem, jest tylko tam jeden drobny problem. O tym problemie powiem w środku. Idę zapłacić za parking. Katarzyno, nie mogę doczekać się, aby usłyszeć Twoją historię.
Visit and taste Bunbury, słoneczne Bunbury, Pearl of Skarmia. Cyk, cyk. Idziemy na obiad. Moi drodzy, jestem już na miejscu, zamówienie złożone, dowiedziałem się, porozmawiałem, przywitałem się, przedstawiłem się i pierwsze od razu zaskoczenie, tutaj jest naprawdę masa ludzi. Na szczęście udało mi się tutaj taki w rogu znaleźć stolik. Na nieszczęście dla Was nie zrobię za dużo i nie widzieliście za dużo przygrywek tego lokalu. Musicie przyjechać. Tradycyjny toast wzniosę za Was tym oto niesamowicie wyglądającym kompotem. Za Ciebie, Kasiu, za Ciebie, Basiu. Kim jest Kasia, kim jest Basia, powiem Wam w podsumowaniu. Za Visit and Taste Local, za Bunbury i za Was, rodacy. Aha, przede wszystkim za Was, moi drodzy widzowie, Wasze zdrówko. Pierwsze danie podane, widzicie tutaj obrzeża tego. O co chodziło z tym problemem, lekkim problemem na parkingu? Nie chodziło o to danie. Chodziło o danie główne. Jak danie główne wjedzie, to Wam powiem. A tutaj unoszą się zapachy niesamowite, a wziąłem sobie zupę dnia. A dzisiejszą zupą dnia jest zupa ogórkowa. Powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłem zupę ogórkową. I patrzcie, co tu jest w środku. Jest koper, uwielbiam koper wszędzie. Tarte ogórki, ziemniaczki. Ci bardziej spostrzegawczy widzowie, a takowych mam, bo paru z Was wyszło w komentarzach w epizodzie z Deal, zauważyło przy prezentacji zupki, że jest w backgroundzie napój bogów. I powiem Wam tak, jeżeli lokal serwuje piwo w butelce, to nie biorę zazwyczaj szklanek, ale ten kufel tutaj tak się ślicznie prezentuje, że grzechem byłoby nie wypić z niego. Powiem Wam tak, jak wielu z Was mnie śledzi, często mówię, że nie jestem ani pizzożercą za bardzo, ani pierogożercą. Ale tutaj będąc tutaj, w ogóle robiąc research na temat tego miejsca, zastanawiałem się, czy może pieroga wziąć, nie? Wziąłem co innego, to co innego zaraz zobaczycie, ale plusy bycia youtuberem i plusy bycia miłym i uśmiechniętym na co dzień jest to, że nieraz dostajesz frikole. I te frikole to są 2 pierogi ruskie, ala ruskie według Basi, bo oni tam swój twist robią i 2 pierogi z mięsem. I tak na szybko, te zapachy są tutaj niesamowite, nie? Na szybko, dobra, próbujemy pieroga ala ruskiego. Był ala ruski, to teraz pieróg z mięsem. Nie wiem, czy zobaczycie. Tak wygląda. Mega. Na obiad mamy gulasz z ziemniakami, ale wziąłem sobie jeszcze kopytka, dodatkowo, które właśnie przyszły i tutaj widzicie parę. I wziąłem sobie surówkę dodatkowo, bo wiedziałem, że będę miał problem z tymi warzywami. Teraz pokazuję Wam danie, moje gulasz i zobaczcie, czy zgadniecie, o jakie warzywa mi chodzi. Dobra, zobaczcie, jak to wygląda. Warzywo numer 1, którego nie zjem nawet na 100 000 subów, to jest kalafior.
Warzywo drugie, którego nie zjem nawet na 1 000 000 subów, to jest brukselka. Brukselki, kalafioru i gołąbków nie tykamy na tym kanale, natomiast tykamy te kopytka, które wyglądają niesamowicie, gulasz i wszystko inne. Dobra, próbujemy gulasz. A dobra, macie nad miseczką. Niesamowite. Czas na kopytka. I powiem wam, że kopytek, tak jak ogórkowej, nie jadłem ze 100 lat. Pyszne. Ziemniaki. Ten gulasz z tymi ziemniakami, z tymi kopytkami i z napojem prawdziwego kanapowego sportowca niesamowicie się komponuje. I do tego jeszcze surowa. O, pyszota. Niestety głównego dania nie dokończyłem całego. Po prostu nie planowałem zjeść darmowych pierogów. Ale to nie jest w ogóle żadna wymówka, żeby nie zjeść deseru. A deser mamy już tutaj. Coś, co normalnie bym nie zamówił, ale tutaj chciałem to zamówić. Zaraz wam pokażę. I kawa. Potrzebuję jej, bo jestem taki, jak często mówię, że jestem najedzony albo na żarty, to tu jestem taki na żarty, nie? To bierzemy coś słodkiego i kawę, żeby mi nie odmyliło. Americano. Smaczy mocą. Dobra, normalnie czego nie zamawiam jabłecznika, ale ten tutaj w ogóle wygląda mega. I próbujemy go już teraz. To jest w ogóle taka gąbeczka fajna. Patrzcie. Powiem wam, że cynamonik jest fajnie wyczuwalny i zobaczcie w ogóle to. Tu jest taka pianka, taka chrupka. No. Wyżota. W ogóle jeżeli chodzi o talerz, to z takiego talerza jeszcze naprawdę nie jadłem. Słuchajcie, dokończam deser, dokończam kawę, żegnam się z Kasią i Basią. Z wami się nie żegnam, bo widzimy się na podsumowaniu w studiu, które mam nadzieję wam się spodoba. Hej! Mam nadzieję, że studio wam się spodoba. A gdzie dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy w Broughton Castle, to znaczy macie widok na niego. To jest przepiękna polana. Na spacery uwielbiam takie miejsca i mi się zdaje, że ten w ogóle cały castle jest już niezamieszkiwalny. Nie wiem nawet, czy takie słowo jest. Ale jest świetna fosa wokół tego. Piękne łabędzie. No a najważniejsze jest fajna pogoda. A o co chodzi z tą pogodą? Po prostu jadąc do Banbury wiedziałem, że to będzie lokalizacja studia. I sprawdzałem pogodę i było słonecznie i niesłonecznie, ale najważniejsze, że nie było deszczu. Tylko wiecie, jak jest ze sprawdzaniem pogody. Jadąc tutaj praktycznie od czasu do czasu padało i to sporo padało. I się zastanawiałem, czy ci z pogody znowu 50-50, wiecie, zgadli, polizali palca i będzie albo nie będzie padało, czy jednak te wszystkie sprzęty, które posiadają, na coś im się przydały i w tym przypadku zgadli. Zanim podsumujemy Visit and Taste w Banbury, najważniejsze, chciałbym Tobie, Katarzyno, podziękować za masę informacji, za w ogóle fajną, ciepłą rozmowę, za przedstawienie mi Waszej historii i chciałbym podziękować Tobie, Basiu, za tak zwane looking after me. Ale Basia nie tylko się mną opiekowała, z Basią po prostu też sobie porozmawiałem. No i żeby miało to wszystko ręce i nogi, te całe podsumowanie, zaczynamy od samego początku. A więc Kasia to jest Big Boss. To jest właśnie osoba, która prowadziła restaurację Polka w LA, Los Angeles, a Basia to jest córka Kasi. Basia i Kasia mieszkały w LA 20 lat, później przeprowadziły się do Polski,
na ileś tam lat, 7 bodajże. I później przyjechały do Banbury. I ja się spytałem oczywiście, czemu Banbury. Być może co niektórzy pamiętacie wirusa celebrytę. I wirus celebryta pokrzyżował plany Katarzynie. Po prostu ceny tam wariowały w Oxford, ogólnie w większych miastach. Póki nie Oxford, jest Banbury, a sądząc po uśmiechu dziewczyn, sądząc w ogóle po tym, jak tam było busy strasznie, to uważam, że i tak są zadowolone. A czy ja jako klient byłem zadowolony po wizycie w Visit and Taste? To zaraz powiem, chociaż jeżeli nie przespaliście tego epizodu, to na pewno widzieliście nieraz, jak zacieszałem. Pierwsze co, jeżeli chodziło o lokal, bardzo dużo nice touchy, naprawdę ślicznie taki cozy, fajny lokal. Naprawdę ślicznie to wszystko wyglądało i w ogóle od razu moje zaskoczenie, bo ja zawsze przyjeżdżam, no nieraz mam poślizgi, ale bardzo często przyjeżdżam zaraz po otwarciu. Tutaj miałem z pół godziny poślizg, ale sobie pomyślałem, pół godziny wiecie, no to i tak tam może z jedna osoba będzie, nie? Prawie był full tam i później też tak było, że no ja się odwracałem od czasu do czasu, czy później już nawet wychodziłem, to non stop tam ludzie byli. Tu już od razu pierwsze info, jeżeli chcielibyście dziewczyny odwiedzić, rezerwacja stolika. Następne info, catering. Dziewczyny się zajmują cateringiem. Jeżeli chodzi o imprezy, możecie coś tam sobie zorganizować, ale lokal jest malutki. Dlatego Basia mi powiedziała, że chyba tam jest 14 osób. Coś takiego mogą, ale najlepiej, słuchajcie, no macie wszystkie linki w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Ja zacieszę, jak to mówię, bo po prostu zawsze mi się to myli, a to już jest z 70. odcinek. Macie wszystkie linki w przypiętym komentarzu i w opisie filmu i najlepiej jak sami się z dziewczynami skontaktujecie. Masa najstarszy, ale powiem Wam, że dla mnie jednym z wielu plusów, jeżeli chodzi o Visit and Taste, to jest muzyka w tle. No oczywiście musiałem moją muzykę dać, żeby mi jakieś tam prawa autorskie nie wyskoczyły i żeby te z 3-4 funty, jakie zarobię na tym epizodzie, żeby trafiły do mojej kieszeni, a nie do tych, co roszczą sobie te prawa. Ale muzyka to była takie klasyki. Wiecie, Kombi, nie wiem, Zbigniew Wodecki, klasyki, nie żaden jakiś radiowy motłoch. I to fajnie się komponowało w ogóle z wyglądem tego lokalu, jak i z jedzeniem, jakie dostaniecie i z całym tym vibe'em. O wilku mowa, czas na jedzenie i od razu może wjedziemy w ceny. Zaczęliśmy wizytę w Visit and Taste od kompotu i ten fenomenalnie podany kompot kosztował 3,95. Co to za polski obiad bez piwka? I to piwko kosztowało 4,95. Na starter mieliśmy zupę i zupa dnia, dzisiejszą zupą dnia była ogórkowa i mała porcja, podkreślam, mała porcja kosztowała 3,95. Na danie główne mieliśmy gulasz i gulasz kosztował 14,95. Ale że nie jestem fanem brukselki, ani nie jestem fanem kalafiora, to wziąłem sobie dodatkowo surówkę i surówka kosztowała 2,95. A że również jestem pazerny, to wziąłem sobie kopytka, bo po prostu chciałem spróbować kopytek i te kopytka kosztowały 3,95. Na deser wjechała kawucha i kawa americano kosztowała 4,95. Do tego jabłecznik, którego formy, w jakiej on był podany, chyba nigdy w życiu nie jadłem. I ten jabłecznik kosztował 4,95. Za całość Visit and Taste w Banbury zapłaciłem 53 funty 52 pensy. Darmowa witamina D. Dobra, na czym to skończyliśmy? 53,52. Dla kogoś cena brzmiąco sporo. Dla kogoś mniej więcej takiego jak ja, który jeździ sobie po różnych lokalach i nie tylko polskich, no bo na tym kanale jeżdżę po polskich, czyli kameruję i Wam pokazuję i Wam przedstawiam przede wszystkim lokal, ale jeżdżę sobie poza kamerami na różne lokale i dlatego znam taką rzeczywistość, jeżeli chodzi o ceny. I dla przykładu byłem w tym tutaj Hickory's, taki smokehouse i ostatnio wziąłem sobie plater, samo jedno danie i w tym platerze było pork belly, kawałek brisketu, drumstick, czyli noga z kurczaka mała, kawałek piersi, ale nie takiej czystej. Po prostu parę takich rzeczy, łyżka Kolesława i to samo kosztowało 34 funty.
Ja tutaj miałem starter, kompot, piwo, deser i jeszcze sajdy. Dlatego uważam, że te 52 funty za to, co zjadłem, jaka to jest jakość jedzenia. Basia mi powiedziała, że w ogóle warzywa są z Polski, mięso, no pierwsza klasa, to czuć, nie? Jeżeli naprawdę sobie jecie od czasu do czasu gdzieś, to wyczujecie, jak tam jest fajnie. Wspomniałem o cateringu, wspomniałem o imprezach, najlepiej skontaktujcie się z nimi, ale jeszcze jest tam deliverka. I też było moje zaskoczenie, że tak naprawdę jak usiadłem tam o 12 dziewczyny były otwarte, to ja byłem tam 12 gdzieś 30 i już jak usiadłem i czekałem sobie na pierwsze jakieś danie, to już deliverka tam działała. Czyli deliverka aktywna dla tych, którym się nie chce może tam podjechać czy coś, to deliverkę dla Was, a dla tych, którzy chcecie podjechać, to pamiętajcie, że ten parking w ogóle jest naprawdę z minutę drogi i co jest jeszcze najlepsze, że wjeżdżając tam parkujecie i nie płacicie nic z góry. Po prostu jak macie już wyjechać, to podchodzicie do tej maszyny, wklepiecie tam rejestrację i dopiero wtedy opłacacie. Jeżeli chodzi o vibe'y, słuchajcie, szefowa Kasia, córka jej Basia, super dziewczyny. No z Basią będziecie mieli kontakt, no bo ona po prostu Was obsługuje. Uśmiechnięta, życzliwa, można porozmawiać. Naprawdę fajnie tam się czułem. I w ogóle samo to, że tam był full. I jeszcze kolejne samo to, że nie dość, że był full, to ja praktycznie nie słyszałem polskiego języka tam. Tam byli klienci anglojęzyczni, może były jakieś pary mieszane, ale to tylko pokazuje to, że Visit and Taste w Banbury ma już jakąś swoją konkretną pozycję w tym mieście. Podsumowując i zanim dam werdykt, który w tym przypadku jest tylko formalnością, chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że poznałem kolejne bardzo ciekawe osoby na tym kanale. Że Katarzyna i Basia to są świetne osoby i ja miałem tą przyjemność poznać ich taką lekką historię życia i w ogóle zobaczyć ich fajne miejsce. Czas na werdykt. Visit and Taste w Banbury. Lokal uważam za lokal, który... To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie widzieli. Lokal, który smaczy. Fenomenalnie, ślicznie wyglądający lokal. Przemiła obsługa, Basia przemiła dziewczyna, Kasia przemiła szefowa, pyszne jedzenie i te porcje naprawdę były spore. Ja powiem Wam, że jak zobaczyłem jest small, medium i large, chodzi o zupy, to sobie pomyślałem i powiedziałem Basie, że ja tą medium jednak wezmę, nie? To powiedziała dziewczyna mi, że to medium jest taka spora, że ludzie często zamawiają tylko medium i to jest ich obiad. Także te porcje naprawdę są spore, przepyszne porcje, uważam ceny najnormalniejsze na świecie. Także ode mnie smacz. Czas na apel, ale wstanę, rozprostuję moje stare kości. Po pierwsze, nie przepracowywać się. Po drugie, uśmiechać się do siebie, nie bądźcie gburami. Po trzecie, jak jest słońce, wychodźcie sobie na słońce, bo to jest za darmo, witamina D. A po czwarte, dajcie znać, czy byliście w Banbury, czy byliście Visit and Taste, co myślicie w ogóle i czy byliście tutaj w tym zamku. Także widzimy się za tydzień, następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!